Witajcie na Kaszubach, w centrum regionu, który słynie z pięknych jezior, gościnności i dobrego smaku. Jesteśmy w Chojnicach, w Bramie Kaszub. Tu historia portu Jeziorki nabiera nowego kulinarnego kursu. Dawniej nad jeziorem, dzisiaj w mieście porozmawiamy o tym, jakie zmiany zaszły, dlaczego padł wybór na kebaba oraz porozmawiamy o codziennej pracy w food trucku. Dzień dobry Panie Tomku. Witam serdecznie. Ja również witam. Bardzo się cieszę, że gościmy u Państwa. Proszę nam powiedzieć swoją historię, jak zaczęła się Państwa przygoda z gastronomią i z food truckiem. Historia jest dosyć ciekawa, ponieważ wywodzimy się ogólnie z miejsca obsługi podróżnych przy trasie 22 w miejscowości Jeziorki i tam rozpoczęliśmy właśnie przygodę z gastronomią. Pierwsze co to była przygoda z żywieniem kierowców aut ciężarowych. Oni są wymagającym klientem, oni zawsze do nas przyjeżdżali i tam ta przygoda zaczęła się tworzyć. Powolutku powstała restauracja, bardzo szybkiej obsługi i to się rozpoczęło w 2006 roku. Czyli pomysł powstał w czasie, Tak. takie bardziej marzenie od początku, które gdzieś tam ewoluowało? Ogólnie zawsze mieliśmy taki pomysł na to, żeby być taką firmą uniwersalną dla szerokiego spektrum właśnie klientów, ale bazowaliśmy na tych klientach, którzy chcieli szybko zjeść, dobrze zjeść, smacznie, z naturalnych produktów i z tego, co praktycznie jest dostępne na rynku w danej kuchni regionalnej. Tak to się zaczęło. A skąd nazwa Port Jeziorki? Na pewno ma swoją historię. Port Jeziorki jest to taka nazwa, gdzie jednym z członów jest nazwa miejscowości, natomiast port kojarzy się z czym? Z tym, że z portem morskim, a nasz port mieści się właśnie przy takiej drodze, która jest główną drogą z Berlina aż do Królewca, malownicza położona i każdy z tych podróżników musi mieć swój port. Czyli taka przystań dla głodnych, Tak, oczekujących spragnionych. dobrego jedzenia. Dokładnie, w ten sposób. Rozumiem. Na początku serwowaliście Państwo burgery i naleśniki. Tak. Skąd takie menu? Czy to własne preferencje, czy bardziej inspiracja lokalnymi produktami? Właśnie, Pani Ewo, jak powstał pomysł, tak rozpocznę właśnie posiadania przyczepy, szukaliśmy dosyć mocno na rynku producenta. Padło akurat na Państwa firmę, dlatego że przemawiała za tym jakość, przemawiała za tym cena, przemawiała za tym właśnie elastyczność doboru spraw związanych z wyposażeniem, no i podejście samego personelu jako państwa właśnie służącego dużą wiedzą i pomocą do stworzenia tej przyczepy. Jeżeli chodzi o te menu, na początku chcieliśmy właśnie stworzyć coś, co było topowe w danym momencie, czyli były to produkty właśnie, królował burger, królowały naleśniki, było to szybko robione, oczywiście myśmy to tworzyli na poziomie własnych produktów, własnych koncepcji, własnych receptur. No i to był czas burgera. Po jakimś momencie koniunktura się tak szybko zmieniła, że wszechobecny kebab spowodował to, że zaczęliśmy myśleć o tym, jak zrobić coś dobrego, coś innego, nie bazować na tak zwanej kuli mocy, tylko zrobić coś, co jest naprawdę bardzo smaczne i przyciągnie właśnie klientów Chojnic i okolic. Czyli dobry jakościowy kebab. Tak, no i Stąd ta decyzja i stąd ta zmiana. Tak. A proszę powiedzieć, jak klienci zareagowali na to? Czy byli zaskoczeni bardziej, czy bardziej ciekawi tą zmianą? właśnie, jeżeli chodzi o przyczepę, sama w sobie ma tak uniwersalne wnętrze, że pozostawiliśmy naszego burgera, który był wyśmienity, smaczny i do dzisiaj cieszy się właśnie dosyć mocną taką właśnie popularnością i wprowadziliśmy tego kebaba. Aby nie być takim, można powiedzieć, laikiem w tej branży, postanowiliśmy sobie gdzieś znaleźć najlepszego dostawcę mięsa i produktów do kebaba, więc serwujemy kebaba w stylu ormiańskim z specjalnymi przyprawami, ze specjalną jakością mięsa, czyli mamy i kurczaka, i mamy wołowinę, i mamy karkówkę. I to spowodowało, że klient lokalny wybrał sobie ten produkt na poziomie decyzji, można powiedzieć, ten taki.
Sami klienci wybrali nas, sami klienci wybrali ten smak, no i to jest taki mały sukces. Bardzo się cieszymy, gratulujemy oczywiście. A proszę powiedzieć, czy z tych rodzajów kebaba oferowanego w Państwa przyczepie jest taki, na który klienci najczęściej wracają? Tak, jest to karkówka właśnie w stylu ormiańskim, w lawaszu, czyli nie dajemy tego w tortilli, nie dajemy tego w jakimś tam placku, tylko w specjalnym lawaszu. Mamy też produkowane własne sosy, które tworzymy właśnie na podstawie specjalnych receptur. Klienci najczęściej właśnie wybierają lawasz z karkówką właśnie wieprzową w tym stylu ormiańskim. Ja to tak podkreślam, bo to mięso jest przygotowane przez takiego dostawcę, który od 1994 roku już jest w Polsce i wybrał też nas, zobaczył, sprawdził w jakiej jakości właśnie przyczepie będziemy to robić. On też ten produkt nie chce sprzedawać byle gdzie. Przyczepa też spowodowała to, że swoją wizualizacją, swoim wyglądem stała się takim właśnie dedykowanym miejscem dla tego produktu. Czyli swoista reklama dla obydwu stron. Tak jest, tak. Poza menu zmianie uległa również lokalizacja. Kiedyś to było Jezioro Harzykowskie, dzisiaj centrum Chojnic. Proszę powiedzieć, skąd ta zmiana, jak zareagowali klienci? Ogólnie sezonowość też tutaj gra dużą rolę, natomiast nie ukrywam, że Harzykowo jest nam bardzo bliskie i będziemy wracać do tej lokalizacji. Chojnice są takim miejscem, w którym ludzie są ściśnięci, jeżeli można powiedzieć, ilościowo i przyczepa się doskonale spełnia w takiej roli, gdzie mamy dużą lokalizację osiedli, bloków mieszkalnych i różnego rodzaju domków i to jest właśnie jakby podbudową tego, co żeśmy stworzyli, jeżeli chodzi o tutaj wychodzić naprzeciw może i Pani pytania, co robimy dalej? No mamy własną aplikację. Aplikacja spowodowała to, że jesteśmy konkurencyjni względem i dowozów, korzystamy właśnie z lokalnych firm kurierskich, które szybko dowożą ten nasz produkt. Nie masz czasu, zamów online, zamów przez smartfona i to się sprawdza bardzo mocno w tego typu właśnie obiektach i w tego typu właśnie jakby formie sprzedaży. Czyli ten fast food, który też chce być szybko zrobiony i szybko dostarczony. Rozumiem, czyli klienci tutaj lokalni, klienci Chojnic, okolic korzystają z aplikacji. Tak. A proszę powiedzieć, czy również klientami Państwa menu są turyści? Na pewno są, bo miejsce tutaj Nie ukrywam, że tak, fajnie. Nie ukrywam, że bardzo dużą rolę w biznesie gastronomicznym odgrywa wszechobecne Google. Tak? Czyli jeżeli klient szuka odpowiedniej lokalizacji z bardzo dobrą oceną, trafia na dobry produkt, dobrą obsługę, co widać właśnie w lokalizacji Google. I stąd też jadąc gdzieś tam po trasie widzimy koszyk klientów, którzy się pojawiają właśnie poprzez Google. Prowadź śledzimy to dosyć mocno biznesowo. Klient turystyczny jest też bardzo ważnym klientem, ponieważ wspomina pobyt w takiej miejscowości, że był po pierwsze w takiej lokalizacji, jadł przy takiej fajnej przyczepie, kojarzy z dobrą kuchnią, z dobrym jedzeniem i tego wszystko tu przyciąga. Super. A proszę powiedzieć, że z racji tej transformacji, którą przeszła przyczepa, jakie zmiany trzeba było wprowadzić? De facto na etapie projektowania przyczepy i współpracy z Państwa firmą mieliśmy pewien koncept właśnie jakby wnętrzach przyczepy. I ten koncept się rozwinął o to, że chcieliśmy mieć takie, a nie inne wyposażenie, ale myśleliśmy oraz o tym, że w przyszłości burger i naleśnik, tak jak żeśmy wspominali, nie będzie takim głównym over the top w naszym menu. Zmiany nastąpiły bardzo szybko, ponieważ przystosowanie przyczepy na etapie projektu polegało na tym, że mogliśmy wstawić de facto już urządzenia, które wprawiają się w tej chwili w formie właśnie sprzedaży kebaba. I to jest właśnie sukces, jeżeli chodzi o współpracę z Państwem, bo Państwo dużo podpowiadacie, mówicie na tej zasadzie z racji swojego doświadczenia, jak to wszystko krok po kroku sobie ułożyć, gdzie w przyszłości przyczepa posiadająca wyposażenie stricte do danego produktu może zmienić swoją konfigurację na inny produkt. Dość elastyczna. Elastyczna, tak. A jakie są przewagi, jeżeli chodzi o pracę w food trucku w stosunku do lokalu, do stacjonarnego biznesu? Food truck jest to specyficzny pole działania, taki mały poligon nazwę w ten sposób. Mi się wydaje, że jest to też produkt ówczesnych na ten czas. Dlaczego? Dlatego, że ludzie bardzo chcą zjeść szybko, często to się odbywa w biegu, chcą szybko sobie zamówić. Lokal wiąże się z tym, że musimy do niego dojechać, gdzieś musimy zaparkować, zamówić, zjeść, poczekać. Oczywiście, jak najbardziej. Lokale się sprawdzają, jeżeli chodzi o jakieś spotkania towarzyskie, tego typu rzeczy. Natomiast przyczepa
jest takim fajnym rozwiązaniem mobilnym. Dzisiaj jesteśmy tu, jutro możemy być tam, czasami się możemy pojawić na jakimś evencie, możemy zrobić jakąś imprezę. Wszystko jest naprawdę bardzo elastyczne. No właśnie, a propos eventów. Rozumiem, że to też jest, można powiedzieć, chleb powszedni, czyli wyjeżdżacie z przyczepą na eventy, na festiwale sezonowe. Tak, zgadzam się z tym. Mieliśmy parę wyjazdów w rejonie gminy Chojnice, w których braliśmy udział. Często sam wygląd przyczepy stał się już takim marketingowym elementem naszej firmy, dlatego że po pierwsze jest ciekawa, pięknie wygląda. U góry mamy neon, który reklamuje też naszą firmę, więc stało się to stricte takim produktem Port Jeziorki. Wracając do Jeziora Harzykowskiego, tak jak Pan mówił, zmiana lokalizacji jest jeszcze w planach, przyczepa pojawi się nad Jeziorem Harzykowskim. Czy jakieś nowe smaki? Staramy się zaskakiwać klientów, ale nie będę zdradzał tej tajemnicy. Dobrze, będziemy czekać i uważnie śledzić. I jeszcze pytanie a propos doświadczenia i tej nauki, którą Państwo zdobyliście przez lata. Może jakieś wskazówki dla osób, które myślą, marzą o takim biznesie? Proszę Państwa, najważniejsze jest wyznaczyć sobie cel i dążyć do tego celu. Następna sprawa to jest determinacja w dążeniu do tego celu, czyli nie poddawanie się porażkami, które się pojawią w etapie, można powiedzieć, już normalnego funkcjonowania przyczepy i kontaktowanie się z Państwem jako producentem na etapie też pewnych rozwiązań, które się mogą pojawić w trakcie, czyli jest jakiś problem, który możemy na przykład rozwiązać. Firma z Państwa ma olbrzymie doświadczenie w tym temacie. Ja jako osoba zarządzająca firmą mogę powiedzieć, że też 99% sukcesu w tej chwili to jest kapitał ludzki. Czyli musimy mieć też fajną ekipę, spróbować ich zmotywować do tej pracy, spróbować ich nakręcić do tego, że to, co robią tutaj, to ma pewien cel i efekty się same pokażą. Jasne. Panie Tomku, bardzo dziękuję. Jesteśmy zauroczeni transformacją przyczepy, jest na pewno inspirująca. Wierzymy, że tym bardziej wielu nowych klientów przyciągnie przyczepa w Chojnicach i do tego Państwa serdecznie zapraszamy. Odwiedzajcie przyczepę kebab i nie tylko w Chojnicach Port Jeziorki. A ja zapraszam na smacznego kebaba po zakończeniu reportażu. Zapraszamy.